Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak jest przygotowana ta aromatyczna filiżanka herbaty, którą pijesz każdego ranka? Albo dlaczego istnieje tyle różnych rodzajów herbaty, z każdą swoim unikalnym smakiem? Cóż, nadszedł czas, aby wyruszyć w ekscytującą podróż do świata herbaty. Ta podróż nie tylko zaspokoi Twoją ciekawość, ale także uczyni Cię ekspertem w wszystkim, co związane z herbatą. Herbata, prosta mikstura z liści rośliny Camellia sinensis, jest drugim najczęściej spożywanym napojem na świecie, zaraz po wodzie. Cieszy się nią ludzie w każdym wieku, w każdym zakątku świata. Ale ten skromny napój nie dotyczy tylko gaszenia pragnienia lub dostarczania ciepła w chłodny dzień. Ma fascynującą historię, liczne korzyści zdrowotne i odgrywa znaczącą rolę w wielu kulturach na całym świecie. Historia herbaty sięga starożytnych Chin, ponad 5000 lat temu. Według popularnej legendy chiński cesarz Shennong, znany ze swojej wiedzy o ziołach, odkrył herbatę przypadkowo. Pewnego dnia, gotując wodę pod drzewem herbaty, kilka liści wpadło do jego garnka. Cesarz zaciekawił się aromatem i postanowił spróbować napoju. Uznał go za orzeźwiający i w ten sposób powstała herbata. W ciągu wieków herbata rozprzestrzeniła się z Chin do innych części świata. Została wprowadzona do Japonii w VIII wieku, do Europy w XVI wieku, a do Ameryki w XVII wieku. Dziś jest uwielbianym napojem na całym świecie, przy czym każdy region dodaje swoją unikalną nutę do sposobu jej przygotowania i spożywania. Czy wiesz, że wszystkie rodzaje herbaty pochodzą z tej samej rośliny? To prawda. Bez względu na to, czy to zielona herbata, czarna herbata, biała herbata czy herbaty oolong, wszystkie pochodzą z rośliny Camellia sinensis. Różnica polega na tym, jak liście są przetwarzane po zerwaniu. Zielona herbata jest wykonana z liści, które zostały szybko sparzone lub podsmażone, aby zapobiec utlenianiu, zachowując w ten sposób ich zielony kolor. Czarna herbata natomiast jest w pełni utleniona, co nadaje jej ciemny kolor i intensywny smak. Biała herbata jest najmniej przetwarzana, wykonana z młodych liści lub pąków, które po prostu suszy się na słońcu. Herbata oolong mieści się gdzieś między zieloną a czarną herbatą, będąc częściowo utlenioną. Proces produkcji herbaty zaczyna się od zerwania liści. Po zebraniu liście przechodzą szereg kroków, w tym więdnięcie, aby zmniejszyć zawartość wilgoci, wałkowanie, aby rozerwać ściany komórkowe i uwolnić naturalne oleje, utlenianie, gdzie liście są wystawione na powietrze, i ostatecznie suszenie. Ta metoda może się nieznacznie różnić w zależności od rodzaju herbaty, która jest produkowana. Produkcja herbaty to zarówno sztuka, jak i nauka. Czas każdego kroku, temperatura, a nawet sposób wałkowania liści mogą znacznie wpłynąć na smak końcowego produktu. Dlatego herbata z różnych regionów, nawet jeśli pochodzą z tej samej rośliny, może mieć znacznie różne smaki i aromaty. Możesz się zastanawiać, czy herbata jest dobra dla dzieci? Odpowiedź brzmi tak: herbata, szczególnie zielona i biała, jest bogata w przeciwutleniacze, znane jako polifenole. Te przeciwutleniacze pomagają chronić organizm przed szkodliwymi wolnymi rodnikami, poprawiając ogólną kondycję zdrowotną. Picie herbaty może również pomóc poprawić koncentrację i skupienie umysłu, dzięki aminokwasowi o nazwie L-teanina. Sprawia to, że herbata jest doskonałym napojem dla dzieci, zwłaszcza podczas nauki. Ponadto herbata zawiera mniej kofeiny niż kawa, co czyni ją zdrowszym wyborem dla dzieci. Gotowy na kilka faktów o herbacie? Oto są. Największym producentem herbaty na świecie jest Chiny, a następnie Indie.
Brytyjczycy są znani ze swojej miłości do herbaty, nawet mają specjalny czas dnia poświęcony na picie herbaty, nazywany tea time lub popołudniową herbatą. Czy wiedziałeś, że torebki herbaty zostały wynalezione przez przypadek? W 1908 roku handlowiec herbaty o nazwisku Thomas Sullivan wysłał próbki herbaty w małych jedwabnych torebkach. Niektórzy myśleli, że torebki są przeznaczone do bezpośredniego umieszczenia w dzbanku, podobnie jak metalowy zaparzacz, i w ten sposób powstały torebki herbaty. Zrobienie własnej filiżanki herbaty może być zabawnym i satysfakcjonującym doświadczeniem. Wszystko, czego potrzebujesz, to trochę herbaty liściastej, dzbanek do herbaty lub zaparzacz oraz świeżo zagotowana woda. Dodaj liście herbaty do dzbanka, zalej wodą i pozostaw na kilka minut. Czas zaparzania będzie zależeć od rodzaju herbaty. Ogólnie rzecz biorąc, zielona herbata potrzebuje mniej czasu niż czarna herbata. Gdy będzie gotowe, możesz cieszyć się swoją domową filiżanką herbaty. Herbata to nie tylko napój, to zjawisko kulturowe. W wielu krajach picie herbaty jest aktem ceremonialnym, sposobem na powitanie gości, wyrażenie szacunku, a nawet medytację. Japońska ceremonia picia herbaty, na przykład, to bardzo rytualna praktyka, która podkreśla uważność i harmonię. Chiny, miejsce narodzin herbaty, również mają swoją ceremonię herbaty znaną jako gong fu cha. Ta ceremonia skupia się na sztuce parzenia herbaty i docenianiu jej smaku i aromatu. Każda z tych ceremonii ma swój unikalny urok, odzwierciedlając różnorodne sposoby, w jakie herbata jest celebrowana na całym świecie. Herbata ma szczególne miejsce w literaturze i kulturze. Od Sherlocka Holmesa, który popija herbatę podczas rozwiązywania zagadek, po herbatkę Mad Hattera w Alicji w Krainie Czarów. Herbata często kojarzy się z poczuciem komfortu, koleżeństwa, a nawet przygody. W wielu kulturach herbata jest symbolem gościnności i przyjaźni. Oferowanie filiżanki herbaty gościom jest powszechną praktyką w wielu domach na całym świecie. Ten prosty gest dzielenia się herbatą tworzy poczucie wspólnoty i przynależności, podkreślając moc tego skromnego napoju, by zbliżyć ludzi do siebie. To było głębokie zanurzenie w ekscytujący świat herbaty. Od jej starożytnych korzeni po globalną popularność, od mnogości rodzajów po złożony proces jej tworzenia, herbata jest naprawdę magicznym napojem. Więc następnym razem, gdy będziesz siorbać swoją filiżankę herbaty, poświęć chwilę, aby docenić jej podróż i radość, jaką przynosi w Twoim dniu. Pamiętaj, że świat herbaty jest ogromny i pełen cudów. Więc nadal odkrywaj, nadal degustuj i nadal ciesz się tym uroczym napojem. W końcu każda filiżanka herbaty to historia, która czeka, aby zostać opowiedziana.